Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zajmiemy się sprawą gier ekskluzywnych na konsole, czyli tak zwanych eksów. W ostatnich latach wokół tego rodzaju gier narosło mnóstwo mitów, przelało się dużo hejtu, a i samo pojęcie gry ekskluzywnej zostało w dużej mierze niestety przez internet wypaczone. Dlatego ja zrobiłem, drodzy widzowie, stosowny research, sprawdziłem jak to wyglądało w przeszłości, jak wygląda teraz i czy takie gry są już przeżytkiem, czy też wrócą do łask. Zapraszam serdecznie. Na początek powiedzmy sobie tak naprawdę, co to są te gry ekskluzywne, bo pojęcie to, jak powiedziałem już wcześniej, uległo w znacznej mierze wypaczeniu w ostatnim czasie. Ponad 99% dzisiejszych gier na rynku to są gry multiplatformowe i jak sama nazwa wskazuje, są tworzone na wiele różnych platform. W dzisiejszych czasach na ogół właśnie większe gry robi się na konsolę obecnej generacji, czyli w tym przypadku jest to PlayStation 5, Xbox Series X, oraz to, co zostanie, wrzuca się jeszcze na PC, stąd też potem wynikają jakieś koszmarne porty gier na PC, ale to już jest akurat temat na inny materiał. Czyli obecnie duże gry robi się na 3 platformy. Zauważcie, że ja nie mówię tutaj o jakichś mniejszych grach, czyli grach niezależnych, dużo mniejszych studiów, bo one się rządzą akurat swoimi prawami i wychodzą praktycznie na wszystko, ale w przypadku dużych gier sytuacja wygląda właśnie tak. I teraz gry ekskluzywne są dokładnym przeciwieństwem gier multiplatformowych. To są gry projektowane jedynie na jedną platformę, czyli tylko na PlayStation 5 albo tylko na Xboxa. O tym co i dlaczego takie gry się projektuje powiemy sobie jeszcze później, ale najważniejsze jest to, żeby powiedzieć sobie jasno, gra ekskluzywna to jest gra projektowana na jedną platformę. Zauważcie, że użyłem tutaj też słowa projektowana na jedną platformę, bo tak, drodzy widzowie, najważniejszy tutaj jest sam projekt gry, czyli na co ta gra właśnie była projektowana, to czy ta gra potem po 2, 3, 4 latach trafi na jakieś inne platformy, czyli wykona się tak zwany port, nie ma tak naprawdę w tym przypadku żadnego znaczenia. Ważne jest natomiast to, że przy jej tworzeniu kierowano się jedynie jedną platformą. Weźmy na przykład takiego Horizon Zero Dawn. Jest to gra w 100% zaprojektowana pod PS4, czyli pod jedną platformę i w jej projekcie nigdy nie uwzględniono i wydania jej na przykład na komputery. Na te komputery oczywiście ona trafiła później poprzez odpowiedni port, ale projektowana była wyłącznie na PlayStation 4. Była to więc gra ekskluzywna dla platformy PS4. I teraz dochodzimy do obecnych czasów, czyli do takiego wypaczenia pojęcia gier ekskluzywnych właśnie. Odpowiedzialny za ten cały burdel w tym temacie jest akurat głównie Microsoft, który przez lata używał tego sloganu, że właśnie to są jakieś gry ekskluzywne, reklamując swoje własne gry, jakie projektował pod Xboxa oraz pod PC. Jak wiemy z definicji, gry projektowane na dwie różne platformy to nie są gry ekskluzywne, tylko to są multiplatformy. Czyli gry takie jak na przykład Gears 5 czy Forza Motorsport to po prostu gry multiplatformowe, a producent chciał sobie chyba dodać nieco uroku, sprzedając te gry, nazywając je, jak on to nazywa, console exclusive i zrobił z tego tylko potężny burdel w branży. Nie, drodzy panowie z Microsoftu, nikt nie kupuje tych waszych tłumaczeń, że to są eksy, bo to eksy nie są i naprawdę powinniście sobie odpuścić, bo robicie po prostu multiplatformy i tak powinniście je sprzedawać. Okej, skoro wiemy już co to są te gry ekskluzywne, to możemy pójść nieco dalej i sprawdzić, po co te gry tak naprawdę się robi. Na pierwszy rzut oka projektowanie takich gier wydaje się w sumie trochę bez sensu. W końcu im więcej platform my zrobimy taką grę, no to mamy więcej potencjalnych klientów i w sumie to jest kompletnie bez sensu, żeby robić taką grę na jedną platformę. No może przy okazji ograniczenia właśnie takiej gry do jednej platformy stworzy się takie wrażenie elitarności, że właśnie inni gracze nie mogą zagrać, ale i tak wydaje się to trochę bez sensu. Najwięcej takich głosów niezrozumienia jest akurat wśród graczy na PC, którzy wprost twierdzą, że takie Sony czy tam Nintendo zabierają gry z komputerów właśnie specjalnie zamykając je jedynie na swoich własnych konsolach. Jednak czy tak jest naprawdę? Absolutnie nie, drodzy widzowie. Jak już sobie powiedzieliśmy, gdybyśmy chcieli stworzyć taką dużą grę multiplatformową w 2023 roku, robimy ją na 3 platformy. Jest to PlayStation 5, Xbox oraz PC. A na tym ostatnim jest do tego jeszcze milion różnych konfiguracji tych PC. Teraz analizując te sprzęty, szybko dojdziemy do wniosku, że one nie są takie same pod względem wydajności. PlayStation 5 na przykład ma dużo szybszy dysk SSD niż Xbox, na PC z kolei potrafią być jeszcze ciągle dyski talerzowe, które są jeszcze z 10 razy wolniejsze od tych z Xboxa. Na PS5 mamy teoretycznie słabszą grafikę od Xboxa, ale znowu z dużo wyższym taktowaniem układu i to możemy wykorzystać do poprawy grafiki. Na Xboxie z kolei mamy bardzo mocną kartę graficzną, która jednak ma niewysoki zegar i nie wszystkie gry będą działać na tym lepiej niż na PS5. I w końcu na końcu mamy też PC-ta, na którym jest akurat totalny burdel, a ludzie wciąż korzystają z jakichś 8-letnich kart graficznych, które o połowie bajerów z konsol w ogóle nie słyszałem.
Kolejna sprawa, czyli procesor. Na konsolach mamy w zasadzie dwa bardzo podobne chipy, ale na PC popularnymi sprzętami są ciągle procesory sprzed 5-6 lat, które zdaniem graczy wciąż sobie radzą, a niekoniecznie poradzą sobie akurat w grze, którą może chcielibyśmy zrobić. I teraz robiąc taką grę multiplatformową mamy tak naprawdę potężny ból głowy, jak zrobić, żeby ta gra działała wszędzie odpowiednio dobrze. Nie chciałbym tutaj się zagłębiać w jakieś bardzo daleko idące szczegóły, bo już sobie kiedyś o tych szczegółach powiedzieliśmy w filmiku o Xboxie Series S, do którego obejrzenia Was oczywiście zachęcam, więc posłużę się tutaj skrótem. W takim projekcie trzeba sprowadzić wiele elementów gry do wspólnego mianownika, czyli pójść na kompromisy i brać pod uwagę, gdzie elementy są najsłabsze, tak żeby ta gra poszła wszędzie. PlayStation 5 ma nieco słabszą grafikę niż Xbox, to robimy grafikę pod PlayStation 5. Większość ludzi na PC ma stare procesory, no to musimy zrobić grę pod takie starocie, pomimo że na konsolach są mocne procki, no bo potem będzie zadyma, że na PC właśnie źle chodzi. W końcu też musimy się męczyć z bardzo wolnymi dyskami talerzowymi, które to na PC wciąż mogą występować i przez to też nie wykorzystamy w pełni szybkich dysków z konsol. Teraz zobaczcie, ile musieliśmy tak naprawdę w projekcie tej gry poświęcić, jak wiele zrobić kompromisów, żeby ta gra działała na wszystkich tych trzech platformach. To jest cała sieć ograniczeń i kompromisów. O ile lepiej ta nasza gra mogła wyglądać i działać, gdyby można było wykorzystać wszystko, co daje jedna platforma i nie przejmować się resztą. Tylko właśnie jak to zrobić? Dobrze myślicie, drodzy widzowie? W tym celu właśnie, żeby nie wchodzić na kompromisy, trzeba zrobić właśnie grę ekskluzywną. Taka gra nie jest stworzona pod jakąś platformę jedynie dlatego, że producent nie lubi dwóch innych albo ma taki jakiś widzimisię. Chodzi przede wszystkim o to, żeby wycisnąć z takiej Playki czy Xboxa dosłownie wszystko, co się da, nie zgadzać się na kompromisy, które jak widzieliśmy w przypadku gier multiplatformowych są czasem naprawdę spore. Spójrzmy jeszcze raz na ekran projektu, ale tym razem ustalmy sobie, że robimy właśnie exa na PS5. Tworzymy więc grę pod szybki procesor z PS5, możemy więc dodać do tego jakąś lepszą sztuczną inteligencję, możemy dodać dużo więcej fizyki, bo na tym procesorze to wszystko pójdzie. Pod uwagę bierzemy też super szybki dysk SSD, który nam pozwoli wrzucić tekstury i modele w ogromnej jakości, bo ten dysk jest na tyle szybki, że nadąży z ich wczytywaniem. I na koniec projektujemy grafikę w taki sposób, by jak najefektywniej korzystała z nieco słabszego, ale znowu wysoko taktowanego układu graficznego w PlayStation 5. Robimy tę grę kompletnie inaczej niż właśnie gry multiplatformowe. Zobaczcie, że przy projekcie tej właśnie gry nie poszliśmy na żadne kompromisy i wykorzystujemy w 100% to, co to PlayStation ma nam do zaoferowania. Czy ta gra poszłaby teraz bez problemu na Xboxie albo w większości tych PC-ów? Nie, ale mamy to w dupie, bo tworzymy grę tylko na Playkę i o to właśnie chodzi w tych eksach. Są to gry korzystające ze wszystkiego, co oferuje dana platforma, nie są takie sztucznie zamykane na danej konsoli gry bez żadnego powodu, jak to twierdzą niektórzy gracze. Wiemy teraz, co to są eksy, czym się różnią, no i po co się je robi. Mają one za zadanie wycisnąć wszystko, co oferuje dana platforma, dzięki czemu mogą zaoferować lepszą grafikę oraz dodatkowe rozwiązania unikalne właśnie dla danej platformy. Pytanie teraz, czy różnica pomiędzy zwykłymi grami a eksami jest naprawdę tak duża, że te drugie w ogóle opłaca się robić? Żeby to stwierdzić, porównajmy sobie parę gier. Na ekranie możecie teraz zobaczyć zapis z multiplatformowej strzelanki Singularity z 2010 roku. Jest to gra uruchomiona na Xboxie 360, czyli na konsoli 7 generacji. Jak na 2010 rok, w sumie ta gra wygląda całkiem w porządku, no ale szału też nie ma. Poświęćcie sobie chwilę na ocenę grafiki i rozdzielczości. Spójrzcie teraz na kolejną grę. Ta wygląda już nieporównanie lepiej niż wspomniany już Singularity. Zauważcie, że tekstury są tutaj dużo wyższej jakości, modele postaci i twarze wyglądają też znacznie ładniej. Ta gra to jest Halo Reach, czyli X na Xboxa 360 i wyszedł w dokładnie tym samym roku co Singularity. Tak, drodzy widzowie, obie te gry działają na tym samym sprzęcie, wyszły w tym samym roku, a jednak różnica w ich grafice jest naprawdę znacząca i wielu z Was może to zdziwić. Sprawdźmy teraz inną multiplatformową grę, czyli popularny Call of Duty Black Ops, również z tego samego roku, tylko że na PlayStation 3. Poświęćcie sobie chwilę na ocenę grafiki i rozdzielczości. W sumie wygląda ona nieco lepiej od Singularity i jest w sumie ok, ale do Halo Reach jeszcze mu trochę brakuje. Nie porównamy go jednak do Halo, a do innej gry, tym razem ze stajni Sony, czyli będącego eksem na PlayStation 3 Killzona 3, który stawia się za wzór gier ekskluzywnych. I teraz spójrzcie na tego Killzona i przypatrzcie się dobrze. To jest gra odpalona na tym samym sprzęcie co wspomniany już kod,
a jednak gołym okiem widać, jak ogromna jest przepaść graficzna między tymi dwoma grami. Modele, tekstury, efekty, to wszystko wygląda w Killzone znacznie lepiej niż w innych grach wtedy będących na rynku. A to w dużej mierze właśnie zasługa projektu jedynie na jedną platformę, dzięki czemu można było wykorzystać wszystko, co daje to PlayStation 3 i osiągnąć optymalizację oraz wydajność nieosiągalną dla gier multiplatformowych. Ten Killzone 3 nawet dzisiaj wygląda dobrze, a działa na sprzęcie mającym 512 MB RAMu i kartę graficzną ma gorszą niż ma dzisiejszy Nintendo Switch. Ten właśnie tytuł, czyli ten Killzone, jest stawiany za wzór optymalizacyjny gier ekskluzywnych i jest praktycznie najładniejszą grą na PlayStation 3, co nie znaczy jednak, że inne gry ekskluzywne prezentują się dużo gorzej. Jeżeli oglądaliście mój poprzedni film o 60 FPS-ach w grach, to pamiętacie też na pewno, że wspomniałem w nim o tytule The Order 1886. Tak, drodzy widzowie, to też była gra ekskluzywna i też m.in. dlatego nawet dziś dosłownie rozwala poziomem grafiki wiele ówczesnych tytułów, a wyszła 8 lat temu i to na niezbyt mocną, nawet jak na ówczesne standardy, konsolę PlayStation 4. Podobnie jest zresztą ze wspomnianym również Horizon Zero Dawn, który zadebiutował w 2017 roku jako ekskluzyw właśnie i szybko dosłownie rozdeptał wszystkie inne gry na rynku jakością oprawy oraz samymi efektami. Różnica w grafice i wydajności pomiędzy grami multiplatformowymi a tymi ekskluzywnymi jest więc znacząca i trzeba o niej pamiętać. Jednak pewnie słyszeliście dużo głosów w internecie, że w tej generacji konsol, czyli w 9, nie ma gier, które graficznie by nas szokowały. Jeżeli obejrzeliście cały ten film, to już na pewno zdajecie sobie sprawę, dlaczego tak jest. Żeby powstał taki graficzny killer, który by nas rozwalił, to musi być to gra ekskluzywna, która pozwoli na wyciśnięcie właśnie maksimum z danego sprzętu, a takich gier w tej generacji konsol niestety było wyjątkowo mało. Z prawdziwych killerów możemy wymienić praktycznie jedynie najnowszą odsłonę Ratcheta & Clanka, czyli Rift Apart, która zapewniła nie tylko niemal idealny pixelowy styl takiego filmu animowanego, ale do tego wykorzystała także super nowinki techniczne jak Ray Tracing, czy także ogromną prędkość dysku SSD w konsoli, który w tej grze akurat pozwala na błyskawiczne przemieszczanie się pomiędzy mapami za sprawą tzw. portali. No dobra, mamy jedną grę i wygląda nieźle, wygląda naprawdę dobrze. Ale dlaczego tych gier w tej generacji jest tak mało? Ano jest kilka powodów. Pierwszy to jest taki, że wspomniany już Microsoft, który wcześniej zrobił bajzel z tymi X-ami, te X-y sobie tak w zasadzie odpuścił i sam zresztą zrujnował jakiś czas temu markę Xbox na własne życzenie poprzez fatalne pomysły i zarządzanie, przez co jest ona dzisiaj takim cieniem swojej świetności. Po drugie to koszty produkcji gier wysokiej jakości wzrosły, gry robi się coraz dłużej, potrzeba do tego coraz więcej osób, więc siłą rzeczy tych gier będzie też mniej i będą wychodzić coraz dłużej. Po trzecie wreszcie Sony, które przez bardzo wiele lat produkowało właśnie prawdziwe killery graficzne, będące właśnie X-ami i które przyzwyczaiło nas do takich gier, po zmianie zarządu złapało w tym temacie akurat sporą zadyszkę. Przez katastrofalną w skutkach decyzję nowego szefostwa, by niemal wszystkie nowe gry na PlayStation 5 miały też swoje wersje na PS4, nie otrzymaliśmy tak naprawdę X-ów, a nieco lepiej zoptymalizowane multiplatformy, które jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, muszą iść na kompromisy. I tym kompromisem właśnie w przypadku zarówno Horizon Forbidden West czy Gran Turismo 7 była właśnie stara konsola PlayStation 4. Deweloperzy zamiast tak jak zawsze tworzyć masakrujące konkurencje gry, byli niestety zmuszeni przycinać wszystkie bajery tylko po to, żeby ruszyły na ponad 10-letniej starej konsoli. To dlatego żadna z tych nowych gier Sony poza wspomnianym już Ratchetem nie spowodowała nam opadu szczęki, bo i nie mogła poprzez swoje ograniczenia. Nie dajcie sobie wmówić, drodzy widzowie, że gra robiona na dwie platformy to jest gra ekskluzywna, bo jak sami sobie powiedzieliśmy, jest ona na dwie platformy, czyli jest multiplatformą. A X robi się właśnie na jedną, żeby obyło się bez kompromisów, które w tym przypadku są akurat obecne. Ten krok w postaci przymusu projektowania nowych gier Sony na starą konsolę nie tylko okazał się wyjątkowo destruktywny dla samej gier, finalnie okazało się także, że gracze tych nowych gier tworzonych na obie konsole i tak nie chcieli na PlayStation 4 kupować, więc wszystko to było totalnie bez sensu. Weźmy na przykład takiego God of War Ragnaroka, czyli najnowszą część. On się sprzedał naprawdę solidnie, ale jeżeli zajrzymy w dane sprzedaży, no to szybko okaże się, że 82% kopii w pierwszym tygodniu sprzedało się na PlayStation 5, a tą wersję na starszą konsolę, która jest właśnie kulą nogi od tego projektu, wybrało zaledwie 18% graczy. Czy za te żałosne 18% sprzedaży warto było torpedować cały projekt gry? No nie wydaje mi się. Zrozumieć tego bezsensownego kroku wrzucania nowych gier na starą konsolę nie mogli też sami gracze, tym bardziej, że szef Sony jeszcze jakiś czas przed premierą PlayStation 5 zapewniał, że do niczego takiego nie dojdzie, no i został przyłapany na sporym kłamstwie.
Pozostaje nam mieć nadzieję, że Sony w końcu poszło po rozum do głowy i kolejne gry tego dewelopera będą już prawdziwymi eksami, dzięki którym będziemy mogli zbierać szczękę z podłogi i na to się w końcu zanosi. Pytacie natomiast, co z Nintendo, który jest akurat trzecim graczem tutaj? Ono akurat w temacie eksów trzyma się bardzo mocno, bo raz po raz tworzy kolejne ekskluzywne dla Switcha produkcje i jest za to szybko nagradzane wprost szokująco dobrymi danymi sprzedaży. Na przykład będąca prawdziwym hitem Zelda Tears of the Kingdom, której recenzję znajdziecie u mnie również na kanale, sprzedała się bowiem w 10 milionów egzemplarzy w 3 dni. Co pokazuje, jak wielkim zainteresowaniem gry tego rodzaju mogą się cieszyć i czego ci gracze chcą na swoich konsolach. Teraz pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie, czy te gry ekskluzywne są w takim razie przeżytkiem i czy w ogóle znikną z rynku. Jeżeli obejrzeliście cały ten materiał, to na pewno znacie już odpowiedź. Nie, drodzy widzowie, gry ekskluzywne nie są przeżytkiem i na pewno nie znikną z rynku i dodam, że na szczęście nie, bo gry tego rodzaju często wyznaczają nowe standardy w branży, a na takie najlepsze kąski sami przecież czekamy. I choć w tej generacji konsol w temacie gier ekskluzywnych możemy liczyć jedynie na nieco spóźnione w tym temacie Sony oraz Nintendo, które akurat raz po raz dostarcza nam kolejne gry, wyciskające wszystko co możliwe z leciwego już Switcha, to najważniejsze, że takowe kolejne gry ekskluzywne są już w przygotowaniu i pozostaje nam jedynie na nie czekać. Czekać i mieć nadzieję, że dostaniemy w końcu gry, które wykorzystają w 100% moc naszych sprzętów i spowodują opad naszej szczęki, czego Wam i sobie oczywiście życzę. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie materiału. Jeżeli on się Wam spodobał, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Zapraszam Was także na nasz facebookowy profil Lupy Godlike'a, gdzie będę organizował eventy, konkursy oraz także do zadawania pytań w komentarzach, na które tradycyjnie zawsze odpowiadam. Pozdrawiam i trzymajcie się.